synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi mit widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą, i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. God speaks in every language. Bóg mówi każdym językiem. Pentecost was a Jewish holiday before it was a Christian holiday. Pięćdziesiątnica była świętem żydowskim, zanim stało się to świętem chrześcijańskim. Pentecost was the day 50 days following the Sabbath of Passover. Pięćdziesiątnica następowała 50 dni, była dniem świętem, 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. It was a day for the Jewish people to come and celebrate life. To był czas, to był moment, kiedy Żydzi zbierali się i świętowali życie, zwycięstwo życia. They came together to celebrate the harvest. Także zbierali się po to, by świętować czas żniw. The state where we live, Oklahoma, w stanie, w którym żyjemy, Oklahoma, is one of the largest producers of wheat in America. W Oklahomie jest chyba jedna z największych produkcji pszenicy, jaka jest w całych Stanach. We grow lots of wheat. U nas wszędzie na polach rośnie pszenica. I've noticed here in Poland you grow lots of grain, wheat and oats. Także zauważyłem tutaj w Polsce, u was macie i kukurydzę uprawiacie, i żyto, i pszenicę, również wiele pól widziałem. The same in Oklahoma. Podobnie jak to jest w Oklahomie. In fact, when we've been looking across the landscape as we've driven around the highway, you mean here, Poland? Yes. Tutaj jak jechaliśmy przez Polskę i oglądaliśmy wasze pola, wasze okolice, much of your country looks much like Oklahoma. Muszę przyznać, że duże obszary waszego kraju wyglądają bardzo podobnie do tego, co mamy. Very similar. Bardzo są podobne do Oklahomy. But much cooler. Ale o wiele chłodniejsze. Wheat harvest is a wonderful time of year. Czas żniw. Żniw to jest taki piękny, wspaniały moment. In fact, in Oklahoma, tak naprawdę w Oklahoma, when the wheat harvest comes, when it's time to cut the wheat and bring it in, i kiedy rozpoczynają się żniwa i kiedy koszona jest pszenica, even the Methodist preachers have to help. Nawet kaznodzieje metodystyczni muszą pomagać w żniwach. Everybody helps. Każdy jest potrzebny. It's a great time of the year. To jest wspaniały moment w ciągu roku. Everyone celebrates that the wheat harvest has come. Każdy świętuje, że zbieramy teraz zboże, zbieramy pszenicę. I think our harvest comes earlier than yours. Myślę, że my chyba mamy żniwa troszkę wcześniej niż wy tutaj w Polsce. It looks like your wheat has just been cut in the last couple of weeks. That is true. Is that right? Wygląda na to, że dosłownie chyba w ostatnich 2-3 tygodniach u was skończyły się dopiero żniwa. And we cut our wheat about 2 months earlier. My mamy żniwa w Oklahoma jakieś 2 miesiące wcześniej od was. Because it's warmer in the summer, it ripens earlier. Ponieważ jest o wiele cieplej latem i żniwa są już wcześniej. But whenever it comes, the wheat harvest is a great time. Ale bez względu na to, kiedy ten czas następuje, to jest wspaniały czas żniw. The same was true 2,000 years ago. I taka była też prawda 2000 lat temu. The time of the harvest was a wonderful celebration. Czas żniw to był taki cudowny czas świętowania. And on the day of Pentecost, I właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy Jewish people from all over the Mediterranean world had come to Jerusalem to give thanks for the harvest. Żydzi z całego tego obszaru Morza Śródziemnomorskiego przybywali na czas żniw, aby wspólnie świętować. There were people there from all over the known world. Oni przybywali do Jerozolimy ze wszystkich stron ówczesnego świata. To say thank you to God for what God had given. Aby podziękować Panu Bogu za to, co On im daje. So it was a wonderful time. Tak więc to był cudowny czas for the disciples to share the good news of Jesus Christ. Do tego, aby uczniowie mogli dzielić się dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. To these people from all over the world. Tym ludziom z całego świata. They could take the good news back home with them.
Oni mogli zabrać wtedy tą dobrą nowinę do swoich domów, tam gdzie mieszkali. And the story of Jesus could spread all over the world. I z tego miejsca historia o Jezusie mogła rozprzestrzeniać się na cały świat. One problem. Jeden problem. They couldn't speak one another's language very Ale well. nie mówili tym samym językiem. They needed help. Potrzebowali pomocy. And God's Holy Spirit I Duch Święty, Boży Duch Święty, gave those disciples the ability to speak in the languages of the people. dał tym uczniom możliwość, aby mówili językami tych wszystkich, żeby ich zrozumieli. It was a surprising day. To był taki dzień niespodzianki. Have you ever been surprised by God? Czy kiedykolwiek zostałeś zaskoczony przez Boga? Has God ever surprised you? Czy kiedykolwiek Bóg Ciebie zaskoczył? Perhaps God forgave you in a way that you never thought possible. Być może Bóg przebaczył Ci w sposób, jaki nigdy byś się nie spodziewał. Maybe you felt the love of God more deeply than you ever had before. Może poczułeś kiedyś Bożą miłość o wiele głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. How has God surprised you? Jak Bóg Ciebie zaskoczył? That day was a surprising day for the I disciples. to był właśnie taki dzień niespodzianki dla uczniów. As they were given the ability to speak in languages they had not Oni known. nagle otrzymali możliwość mówienia językami, których wcześniej nie znali. We have a saying in Oklahoma Mamy takie powiedzenie w Oklahoma, with our missions teams. w naszych tutaj grupach misyjnych. We say one of the ways that you can know God is at work in your life Jeden ze sposobów, w których możesz wiedzieć, że Bóg działa w Twoim życiu jest is when your feet are in a place you never thought they would be. jest to, że kiedy Twoje stopy są w miejscu, w którym nigdy nie myślałeś, że będą. That may be true for some of us this morning. Być może to jest też prawda o niektórych z Was, którzy tu dzisiaj siedzicie. There may be some situation or circumstance in your life today that surprised you. Są być może jakieś sytuacje, jakieś okoliczności w Twoim życiu, które Ciebie zaskakują. Maybe very good, maybe very bad. Może bardzo dobre, może bardzo złe. But you can know Ale Ty możesz wiedzieć, that God is at work in your life. że Bóg działa w Twoim życiu. When your feet are in a place you never thought they'd be. Kiedy Twoje stopy będą w miejscu, o którym nigdy nie myślałeś, że będą. Those disciples were surprised by God that day. I uczniowie byli właśnie tak zaskoczeni właśnie tego dnia. In fact, Pentecost was a fulfillment of prophecy in Scripture. Ale tak naprawdę, zobaczcie, Pięćdziesiątnica, to co tam się wydarzyło, było jedynie wypełnieniem zapowiedzi, która jest zapisana w księdze proroka Joela. The day of Pentecost was a fulfillment of two scriptures. Dzień Pięćdziesiątnicy był wypełnieniem dwóch zapowiedzi. The first in the Old Testament, Pierwszej ze Starego Testamentu. Joel 2:28. Czytamy o tym w księdze Joela, rozdział 3. Drugi. Okay. To jest pytanie już może właśnie do Towarzystwa Biblijnego, ponieważ my to mamy zapisane w naszej warszawskiej Biblii w 3 rozdziale. I myśmy przed spotkaniem sprawdzali to. Oni mają to w 2 rozdziale. Widocznie mamy błąd w naszej Biblii warszawskiej. I słuchajcie, prorok Joel tak zapowiada. I potem wyleje ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i na służebnice wyleje w owych dniach mojego ducha i ukaże znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. The people were surprised, Ludzie byli zaskoczeni, but God knew exactly what God was doing. ale Bóg dokładnie wiedział, co robi. Did you know in the New Testament, Wiecie, gdzie to jest w Nowym Testamencie? over 300 Old Testament prophecies were fulfilled by Jesus. W Nowym Testamencie ponad 300 różnych proroctw, zapowiedzi zostało wypełnionych w Nowym Testamencie. Prophecies predicted by prophets centuries before.
proroctwa, które spełniły się, które były przekazywane wieki temu. Found their fulfillment in Jesus Christ and His Holy Spirit. Otrzymały wypełnienie w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym. And then we read in the Gospel of John. I teraz czytamy fragment z Ewangelii Jana. Chapter 16. Rozdział 16. Verses 5 through 15. Wersety 5 do 15. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem do mego, że z mego weźmie i wam oznajmi. Sometimes we call Pentecost the birthday of the church. Czasami nazywamy Pięćdziesiątnicę dniem narodzin Kościoła. That means that the church was born when God gave them ability to speak other languages. To tak oznacza naprawdę, że Kościół narodził się wtedy, kiedy uczniowie otrzymali ten dar mowy innych językach. The church was born when God gave the disciples the ability to speak the language of the people. Kościół narodził się, kiedy Bóg dał możliwość uczniom, by mówili w innych językach. In this case, it was the literal speech or language of each people group. Tak naprawdę to oznacza, że oni w sposób literalny potrafili mówić, porozumiewać się z tymi, którzy byli z różnych grup językowych. I always admire and respect missionaries who learn a different language in order to communicate. Zawsze cieszę się i obdarzam takim szacunkiem te osoby, misjonarzy, którzy uczą się innych języków i potrafią mówić czasami w bardzo egzotycznych językach. And I always appreciate working with good translators like him. I zawsze cieszę się, kiedy mogę pracować z dobrym tłumaczem, który także mnie tłumaczy. I have a friend who is a Tarahumara Indian. Mam przyjaciela, który jest z Tarahumara, z plemienia Tarahumara Indianin. These are people who live deep in the canyon of Chihuahua, Mexico. Oni mieszkają w głębokim kanonie Chihuahua w Meksyku. Some people call them an unreached people group. Niektórzy nazywają ich taką grupą ludzi, do których nie można dotrzeć. Because many of them have never heard the gospel ever. Wielu z nich nie słyszało Ewangelii jeszcze w ogóle. His name is Jose Luis. Nazywa się Jose Luis. And he has learned not only Tarahumara, but also Spanish and English. I ten misjonarz nie tylko nauczył się tego języka Taramonara, ale także Spanish and English. nauczył się też angielskiego i hiszpańskiego. He knows 3 languages. Zna 3 języki. Yet this was a man who was born in a cave I zobaczcie, to jest człowiek, który urodził się w jaskini and never went to school. i nigdy nie chodził do szkoły. God has given him an ability and a desire to learn. Bóg dał mu możliwość i pragnienie do tego, by się uczyć. So that he can share the good news of Jesus Christ with his people. Tak więc on w ten sposób może dzielić się tą dobrą Ewangelię z innymi ludźmi. He's working to translate the Bible into Tarahumara. On pracuje teraz nad tłumaczeniem Biblii na język Tarahumara. That's great and important work. To jest wielka i wspaniała praca. So that God can speak to them in their own language. Tak więc Bóg może mówić do nich w ich własnym języku. So it was on the day of Pentecost. I tak było właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy. God spoke to those people from all over the Mediterranean world in their own language. Bóg mówił do tych ludzi wszystkich, którzy pochodzili z basenu Morza Śródziemnomorskiego.
What we know from church history To, co wiemy z historii Kościoła, is that within 50 years, to wiemy to, że przez 50 lat those people who heard the good news of Pentecost ci, którzy usłyszeli Ewangelię w dniu zesłania Ducha Świętego, went home and shared the good news where they were from, pojechali do domu i dzielili się Ewangelią z innymi w swoim miejscu, gdzie mieszkali. and then they began to speak the language of Christ to their people. I zaczęli dzielić się językiem Chrystusa ze swoimi ludźmi. These Jewish Christians Ci żydowscy chrześcijanie began to move out of the synagogue wyszli z synagogi and into the larger Roman world. i weszli do, można powiedzieć, rzymskiego świata, rzymskiej cywilizacji. Speaking the language not only of the Jewish church, I mu przemawiali językiem, nie tylko językiem Kościoła Żydów, but also the language of all the people. ale przemawiali także językiem wszystkich ludzi. Culturally Kulturowo, and socially, socjalnie, as well as their own language. mówili w ich własnym języku. They took the gospel out to share it with every person. Oni zabrali Ewangelię po to, by podzielić się tą Ewangelią z każdym człowiekiem. In a language and in a way that they could understand it. Językiem i przekazywali to w języku i sposobie takim, aby byli dobrze zrozumiani przez innych. I want to give you a few dates. A teraz chciałem kilka dat wam. Do we have anybody here that's ever heard of John Wesley? Czy ktoś słyszał tutaj w tym pokoju o Johnie Wesley'u? Ręka do góry. Kto słyszał o Johnie Wesley'u? Yeah. That's good. Very good company. Dobra tutaj grupa. Ktoś Okay, ktoś so this is a little quiz, a little test. To taki mały quiz zrobimy teraz, mały Little quiz. test. I'm going to give you 4 dates Dam wam teraz 4 daty and see if you know what happened on those days. i zobaczymy, czy będziecie pamiętać, co się wydarzyło w tych datach. Here we go. June 17th, 1703. Anybody know? 17 czerwca 1703 roku. Wiecie? Yeah, John Wesley was born. Wtedy urodził się John Wesley. You know Bardzo where? dobrze. What town? W jakim mieście? Epworth. Epworth, Bardzo England. Piątka. June 17th, 1703. February 9th, 1709. 9 luty 1709 roku. Co się wydarzyło? Cudowne ocalenie. The fire. The fire. Rescued from the fire. John Wesley był ocalony w pożarze domu, plebanii. John Wesley was one of 19 children John Wesley był jednym z 19 dzieci. who lived in the parsonage at Epworth. Mieszkali w takiej plebanii w domu Epworth. Not everybody in Epworth appreciated his father, Nie każdy w Epworth cieszył się z powodu jego ojca. who was the pastor. On był pastorem tam w tym miasteczku. They didn't like his religion, Nie akceptowali jego religii. and mostly they didn't like his politics. Nie akceptowali jego sposobu odnoszenia się do ludzi. And one night, I pewnej nocy some folks from the village got drunk. i znaczy z tej wioski, z tej miejscowości paru mężczyzn They were sobie walking popiło. through the village with their torches, Przeszli przez miasteczko z pochodniami and some crazy person threw a torch on top of their roof. i jeden z takich szalonych pomysłów wpadł im do głowy, wrzucili tą palącą pochodnię na plebanię. Which was made out of straw. A ta plebania była głównie zbudowana z słomy. Immediately it caught fire. Nagle plebania zaczęła Burned się very palić. quickly. Paliła się bardzo szybko. Charles and Susanna, Karol i the Suzanna, parents, rodzice Wesleya, Samuel and Susanna, Karol tried very hard to get all of the children out of the house. Samuel i Zuzanna, czyli rodzice, bardzo pracowali nad tym, żeby szybko usunąć dzieci z mieszkania. One was left inside, I tylko jedno dziecko zostało w środku. and it was John. I to był John. They tried to go back in the house to save him, I oni chcieli powrócić do domu, żeby go uratować, but the flames wouldn't let them go up the steps. ale płomienie już były tak mocne, że nie mogli wejść po schodach na górę. So Samuel the father gathered all of his family together, I Samuel, wtedy ojciec, zebrał całą rodzinę and he began to pray and give John's soul to God.
Zaczął się modlić z całą rodziną i powierzał już jakby życie Jana Bogu. When they heard a voice calling out from a top window,